Okej, witam Państwa na tej ostatniej części naszej takiej merytorycznej, bardziej otwartej do dyskusji, więc jeżeli chcecie Państwo zabrać głos, to bardzo proszę o podnoszenie ręki i śmiało włączajcie się w dyskusję, która myślę, że może być ciekawa i interesująca, chociażby z tego powodu, że kiedy przygotowywałem się do niej i sobie przygotowałem jakieś pytania, jakiś zamysł i nawet ją rozesłałem do osób, żeby się mogły przygotować, to Magda wczoraj mówi: no ale dołóżmy trochę ognia, i wymyśliła inne w ogóle pytania i mówi, może byśmy porozmawiali na te inne tematy, więc trochę z zaskoczenia, trochę z przygotowania postaram się tych naszych gości przepytać. No i zacznę właśnie od tej pierwszej, tej pomysłu Magdy, pytania. To, co nas dzisiaj ściągnęło, czyli media literacy, czyli kompetencje medialne. My realizowaliśmy projekt unijny i w wielu dokumentach unijnych to właśnie kompetencje medialne są uznawane za najważniejsze kompetencje młodzieży, młodych ludzi, kompetencje, które są nam potrzebne do funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie. I tu bym chciał zapytać w pierwszej kolejności Anię i Pawła, bo Paweł jest z tej drogi, gdzie bez kompetencji społeczno-emocjonalnych nie osiągniemy tych wyższych, tak? Czyli tych kompetencji cyfrowych, kompetencji medialnych, i Anię, która jakby doświadczała tego, o czym mówiła, że kompetencje medialne tak, ale czasami musimy dostarczyć wiedzę, know-how, tak, żeby wprowadzić pewien profesjonalizm. Więc chciałbym, żebyście tutaj zderzyli ze sobą, tak myślę, w moim odczuciu, trochę dwa sposoby dojścia do tego, jak te kompetencje medialne osiągamy. I może tutaj od Pawła zacznę od ciebie, bo ty reprezentujesz ten nurt oddolny, doświadczalny kompetencji. Tak, bo tu trzeba doprecyzować. Dla zdrowego dobrostanu młodego człowieka, jakby te etapy, czyli zadbanie o kompetencje emocjonalne, kompetencje społeczne i potem rozwój kolejnych, są kluczowe. Oczywiście możemy, i są na to przykłady osób wysoko funkcjonujących w świecie online, natomiast nisko funkcjonujących w świecie rzeczywistym. I teraz pytanie, co jest wartością? No, ja śmiem twierdzić, że zawsze zdrowy, pełen dobrostan młodego człowieka no jest wartością wyższą. W związku z tym te kompetencje medialne, no i radzenie sobie z tym, jak funkcjonować w świecie mediów społecznościowych, no bo pamiętajmy, że każdy z nas, a młody człowiek tym bardziej, kreuje tak naprawdę 3 swoje wizerunki. Samego dla siebie, samego do najbliższego otoczenia i samego do szerokiego grona. No, te memy w stand-upach, że na żywo może i słabo, ale na Insta wymiata. Więc no, to jest gdzieś tak naprawdę pytanie, co na koniec dnia ma być wartością. A czy nie uważasz, że nieumiejętność na przykład oddzielenia informacji prawdziwych od fake newsów może wpłynąć na nasze samopoczucie, że właśnie tych brak kompetencji cyfrowych, kompetencji medialnych, rozpoznawania prawdziwości informacji może wpływać także na ten dobrostan, że może to w tym kierunku powinniśmy iść? Oczywiście tak, ja tu się w pełni zgadzam. Tylko jakby radzenie sobie z krytyką, radzenie sobie z rozmową, argumentacja, umiejętność wyszukiwania informacji, czy funkcjonowania i akceptacji swoich i wpływania na emocje innych, no jest kluczowa, żeby sobie później poradzić z tym, o czym mówisz. No, ja tu się wtrącę, no bo przede wszystkim myślę pytanie, jak my rozumiemy kompetencje medialne, czy rozumiemy kompetencje medialne jako używanie narzędzi, bo to jest też, myślę, często problem w ogóle konkursów grantowych, konkursów różnego rodzaju projektów, też mówiąc o tych dorosłych, kiedy mówi się, że trzeba na przykład promować swój projekt, a nikt nie zadaje pytanie dlaczego. I tak właśnie też w kontekście kompetencji medialnych młodych ludzi. Często myśli się o tych kompetencjach w kontekście narzędzi, czyli czym potrafimy używać Facebooka, czy potrafimy założyć Instagrama, czy umiemy nakręcić rolkę na TikToka, a nie ma tego pytania, dlaczego to robimy, co ma to nam dać, do czego te narzędzia mają służyć. Jak tu Paweł mówił o tych trzech wizerunkach, myślę, że to jest też właśnie kluczowe,
czy one są ze sobą spójne. I no właśnie znowu to pytanie o to, czy potrafimy rozpoznać fake newsa, nie bierze się z tego, czy my potrafimy używać internetu. To jest pytanie już wtórne, czy potrafimy stwierdzić, czy coś jest deepfake'iem, fake newsem, czy jest wygenerowane przez AI, tylko jest pytaniem, czy my sobie potrafimy w ogóle zadawać pytania, czy w ogóle potrafimy krytycznie myśleć. I ja myślę, że mi się dlatego bardzo podoba nazwa tej konferencji, że tutaj nie jest o kompetencjach medialnych, tylko o kompetencjach społeczno-medialnych, że media to jest tylko narzędzie, które gdzieś jest na samym końcu tak naprawdę tej ścieżki, czasem na początku, ale bez tej drugiej części społecznej tutaj nic nie jest w stanie funkcjonować. To ja może, jeśli można, też się wtrącić, bo tak nie jesteśmy samotną wyspą. Te wszystkie elementy się przenikają i mi się bardzo podobało to, co powiedziałeś, Pawle, że czasem niektóre projekty wam nie wychodzą, bo dorośli sobie coś stworzyli w głowie, bo mają swój wizerunek alfy. I to pokolenie alfa w ich głowie jest zupełnie inne niż potrzeby alfy, bo nikt ich nie spytał. I my... Sigma, chciałem to dodać, że Magda nie jesteś na bieżąco. No to tak, już jest, tak. Natomiast no, według nomenklatury jest to ciągle alfa, beta ma się niedługo pojawić. No i pytanie, czy ktoś rzeczywiście pyta młodych ludzi, czego oni potrzebują, jak rozumują, jak filtrują rzeczywistość. I my, robiąc projekt Cyfrowy Obywatel Wymiata w internecie, zrobiliśmy, zanim skonstruowaliśmy projekt, zrobiliśmy ankietę. To był projekt, który dotyczył młodzieży dość specyficznej, bo też rozmawiamy o młodzieży zagrożonej albo wykluczonej, bo to była młodzież ośrodka socjoterapeutycznego. I zapytaliśmy młodzież, to były ankiety anonimowe, o różne rzeczy, o potrzeby, o to, co potrafią, czego nie potrafią. I tutaj mam pytanie, zadaliśmy im także pytanie o to, jakie są bolączki związane z internetem, czy potrafią rozpoznawać fake newsy. I liczyliśmy na ich autokrytyczne podejście do swojej osoby i okazało się, że 70% respondentek odpowiedziała, że nie potrafi rozpoznawać fałszywych informacji. 3/4 powiedziało, że nie jest w stanie bezpiecznie się poruszać. I ma tego świadomość, okazało się, że wcale to nie jest tak, że są tacy święcie przekonani o swojej nieomylności, ale mnie wstrząsnęła jeszcze inna rzecz. Jak pamiętam, mówiliśmy, że robiliśmy to w okresie Pandora Gate, wyskakiwały bardzo różne inne afery związane z influencerami, patostreamerami. 41% osób ankietowanych powiedziało, że jest jej przykro, że nie ma takiego życia jak influencerzy i osoby w social mediach. Co okazuje się, że to też jest bezpośrednio związane z fake newsami i z tym, jaką rzeczywistość, czy młodzi ludzie rozpoznają i odróżniają tę rzeczywistość, którą widzą w internecie, od tego, jak jest naprawdę. Ja tutaj, podaję taki przykład już troszeczkę stary, może boomerski. Była żona była partnerka pewnego piłkarza, która przedstawiała się w social mediach jako osoba niesamowicie dobrze sytuowana, z futrami, super wycieczkami. Natomiast jak nadeszła sytuacja życiowa, kryzysowa, kiedy okazało się, że dziecko jest chore, to okazało się, że te życie, które pokazywała w social mediach, opływające w luksusy, wcale takie nie było i że potrzeba pieniędzy na leczenie dziecka. I te wszystkie samochody, te wszystkie ekskluzywne rzeczy, które młodzi ludzie widzieli, wcale tak nie wyglądały. A z drugiej strony, ja jako osoba z wyższym wykształceniem razy 2 i paroma językami i pewnym doświadczeniem życiowym, czasem jest mi rzeczywiście autentycznie przykro, jak widzę stawki influencerek, jak widzę stawki w social mediach za posty, za publikacje, za tym, że ktoś w wieku lat 20 kupuje 3. mieszkanie w Hiszpanii i czytam sobie to na pudelku, bo czasem mi się zdarza zajrzeć, to sobie myślę, po co mi to wykształcenie? I myślę, że to nauczyciele też mają z tym problem, kiedy muszą rozmawiać o wzorach do naśladowania, kiedy muszą rozmawiać o tym, kim chciałbym być, kiedy będę dorosły. Przecież dziewczynki w wieku lat 16 z badań chcą zostać influencerkami, bo to wydaje się lukratywnym, świetnym zajęciem. Oczywiście my nie widzimy, że to wygląda od kuchni. Gdyby to było takie łatwe, to każdemu by się udało i każdy zarabiałby miliony. Więc to nie jest taka łatwa praca, jakby nam się wydawało, tworzenie kontentu do social mediów, ale wydaje się to pracą całkiem przyjemną i ten wizerunek, który widzą młodzi ludzie w internecie jest problematyczny. Więc to jest trochę takie wyzwanie, czy my jesteśmy w stanie przefiltrować to, co widzimy. Ja potem opowiem ciekawą historię z pociągu, ale ja mogę mówić za długo.
No właśnie, ja tu będę też pilnował Magdę, która wywołała trochę temat takich barier i trudności w realizacji różnych projektów, ale też spojrzeniu młodych na te właśnie kompetencje. Ja chcę, wprowadzając was do pytania, chciałem podzielić się taką krótkim wnioskiem, uwagą. Byłem 5 lat temu edukatorem w programie Cyfrowo Bezpieczni, w której w wielu szkołach na terenie Polski prowadziliśmy zajęcia z obszarów bezpieczeństwa cyfrowego. I to, co mnie uderzyło, to, że kiedy właśnie, to co Magda trochę zaczęłaś, że kiedy prowadziłem zajęcia chociażby z sextingu, z innych zagrożeń w w starszych klasach, to dążenie do tego, żeby być rozpoznawalnym i sławnym, żeby mieć tak zwany fame, tak, jak to się mówi z angielskiego, było wyższą wartością od zachowania pewnych innych wartości, które są, myślę, że nam bliższe. I to mnie uderzało, że dla mnie było tą trudnością zbudowania odpowiedniego systemu wartości. I to chciałem właśnie zapytać was na różnym poziomie, bo Paweł pewnie z doświadczenia tych projektów, wielu tysięcznych projektów, już pewnie kilka tysięcy projektów zrealizowanych w programie Równać Szanse i Anie z punktu widzenia WOŚP-u. Jakie wy trudności spotykaliście w tym obszarze kompetencji cyfrowo-społecznych, które się najczęściej spotykają i czy znacie jakieś metody, pozytywne przykłady tego, jak poradzić sobie z takimi trudnościami, barierami? Znaczy, to co ostatnio bardzo często pojawia się na naszych szkoleniach, kiedy ci dorośli koordynatorzy, koordynatorki przyjeżdżają i mówią, to na przykład to, z czym się mierzą, to powiedziałeś, że chcą być rozpoznawalni i sławni, a ja słyszę, że trudno młodym zrobić zdjęcie, bo nie chcą być na zdjęciach. Nie chcą, żeby ich wizerunek publikować. I tak naprawdę no, im mniejsza miejscowość, no to te nierówności są większe, no bo nie wiem, w małej miejscowości jest jedno miejsce z zasięgiem komórkowym, a w dużym mieście mam do wyboru wszystkie możliwe sieci komórkowe, które są. Kiwasz głową, uwierz mi, jeszcze są takie. No, siłą rzeczy młodzi z mniejszych miejscowości, nie dość, że jestem ze wsi, w Domu Kultury nie ma żadnych zajęć, no to on ogląda świat z perspektywy Instagrama, internetu i naprawdę trzeba mieć dużo siły w sobie i dużo mądrości rodziców i dużo takiego wsparcia lokalnego, społecznego, żeby polubić siebie i potrafić sobie z tym poradzić i jakby też wierzyć w to, że, no, że mogę coś osiągnąć i tworzyć fajne rzeczy. Tu jeszcze do ciebie, Magdo, mówisz, że wykształcenie i ja myślę, że wykształcenie już powoli nie jest tak kluczowe. Jakościowość robienia rzeczy. Mogę nie mieć studiów, ale jeśli jestem dobrym dziennikarzem, to będę zdobywał nagrody. Więc tutaj nie jest łatwo teraz być młodym człowiekiem. I mając na uwadze, że mózg nastolatka to jest plac w budowie, a ilość bodźców, które nam świat dostarcza, a też tych, których sobie sami wbijamy, no to jest rzecz taka, która wymaga zaopiekowania i pomocy ze strony dorosłych. Też pamiętajmy, że to na nas dorosłych spoczywa odpowiedzialność. Tak? To jak wyglądają relacje młody-dorosły zawsze spoczywa na dorosłym. My w Równać Szanse mówimy, że trzeba całej wioski, żeby wychować jednego młodego człowieka, więc też myślę, że polska szkoła musi się zmienić i wyglądać inaczej. Do szkoły chciałbym jeszcze przejść, więc zostawmy na chwilę. Tylko dzięki tak naprawdę mądrości wielu nauczycieli ci młodzi ludzie wielokrotnie wychodzą na takich no, dobrych, mądrych dorosłych. Ja bym zaczęła od tego wątku, że młodzi ludzie chcą być influencerami, twórcami treści. To nie są tylko polskie badania, tak to się dzieje też za granicą. No ale słuchajcie, kto z nas, jak był dzieckiem, czy część już miała internet, ale część na pewno jeszcze nie miała, nie chciał być, nie wiem, księżniczką, strażakiem, rycerzem. To też są jednak w jakiś sposób stworzone fikcyjne czy opisane historie. Ja pamiętam, w którejś z konferencji
20 lat temu podejmowałam wątek Hany Montany, Miley Cyrus, gdzie dzieciaki te 20 lat temu chciały być Haną Montaną. Nie dlatego, że ją widziały w internecie, że ona była influencerką, tylko dlatego, że ją widziały w telewizji. I to jest też domena młodych ludzi, że chcemy być tymi, których gdzieś widzimy, których widzimy często, którzy mają właśnie to fajne życie, które nam się podoba, życie kolorowe, do którego dążymy. I to, że dzisiaj jest internet, to sprawia po prostu, że mamy takie, a nie inne dążenia, ale też to, że mamy internet sprawia, że mamy takie, a nie inne badania, bo też gdyby nie było internetu lub gdyby te 20 lat temu, 30 lat temu była możliwość, to ciekawe, co by powiedzieli tacy nastolatkowie, czy młode osoby wtedy właśnie, jak takie badanie, co wtedy badania by powiedziały, bo ja myślę, że tą trudnością, tą barierą jest właśnie bardzo często to, że mamy takie dwa światy. Z jednej strony nam wszyscy mówią, nie oglądaj TikToka, nie korzystaj z mediów społecznościowych, bo zejdziesz na złą stronę. Nie powinieneś chcieć być influencerem, bo to jest coś złego. Ja znam setki świetnych influencerów, a w zasadzie świetnych twórców treści. Staram się nie używać tego słowa influencerów, bo ono zostało faktycznie wypaczone, tylko świetnych twórców treści, którzy robią fantastyczne treści i przekazują fajną wiedzę. Z jednej strony mamy, prawda, to takie internet to zło tego świata, z drugiej strony mamy projekty, gdzie ktoś nam każe, a teraz naucz się, jak promować świetnie swój projekt i każe nam robić sobie samym zdjęcia. I no ja się nie dziwię, że ci młodzi ludzie często mówią, ale ten internet jest zły, czy ten internet jest dobry? Albo widzimy rodziców, którzy siedzą przed komputerem i pracują i są pracocholikami, albo rodziców, którzy piszą głupie komentarze na Facebooku. No bo znowu, czy to jest pytanie o kompetencje cyfrowe młodych, czy o kompetencje cyfrowe w ogóle dorosłych? Bo dorośli w ogóle nie mają kompetencji cyfrowych, korzystania z różnych mediów społecznościowych, więc no znowu mamy tą dwoistość, prawda? I widzimy tylko wszyscy nam mówią albo o jednej, albo o tej drugiej stronie. I ja jak obserwuję tych młodych ludzi, z którymi no, pracuję od kilkudziesięciu już lat, według mnie ci młodzi ludzie wcale się nie zmieniają. To są te same problemy, to jest cały czas ten sam mózg w budowie, o którym mówił Paweł, tylko czasem te zagrożenia mają trochę inne opakowanie. To są te same zagrożenia, te same problemy, które oni mają, tylko troszkę inaczej trzeba ten problem złapać, który jest i przede wszystkim myślę też zainteresować się tym ich światem. Ja myślę, że jednym z takich pierwszych sposobów, kiedy mi się udawało z tymi młodymi ludźmi na różnych szkoleniach, spotkaniach rozmawiać, to kiedy ja zaczynam opowiadać o tych influencerach, twórcach treści, osobach, które są w ich czasie w tym momencie, które rzeczywiście ich interesują i które są dla nich fascynujące, bo oni zaczynali jakby łapać, że ja chcę z nimi porozmawiać, a nie, że ja chcę ich czegoś właśnie nauczyć. Jeszcze tylko jedna kwestia, bo myślę, że to jest też pewien problem. Państwo wszyscy ustawę Kamilka już musieli przejść i przeboleć, ale to jest właśnie też ta kolejna rzecz, że my chcemy uczyć młodych ludzi o tym, w jaki sposób funkcjonować w świecie nowych technologii, a większość organizacji przyjęła tę ustawę Kamilka, ale nie przemyślała na przykład no właśnie o tej kwestii wykorzystania wizerunku, o tym, w jaki sposób my pokazujemy młodych ludzi. Czy możemy pokazywać ich zdjęcia, czy nie. Nie podjęła w ogóle tej debaty też u siebie, jak to organizacyjnie wygląda, więc to, co mówi Paweł, że niektórzy po prostu nie chcą robić zdjęć, to też jest z tym związane, że no ale też skąd ja wiem, jak ty to zdjęcie będziesz później wykorzystywać. Nie tylko dlatego, że ja nie lubię swojego wizerunku, ale też co się z tym zdjęciem później stanie. No tak, i to jest trend jest cały czas, mamy chociażby Fundację Orange, która mocno za tym lobbuje, żeby ustawowo zakazać publikacji wizerunku dzieci, tak, więc tutaj na pewno to jest temat do dyskusji, ale tutaj wywołaliście wszyscy trochę szkołę i wiem, że mamy na sali też ludzi związanych ze światem, ale też i ze zgłoszeń tych internetowych widzieliśmy, że wiele osób ogląda nas właśnie reprezentujących świat szkoły. I teraz chciałbym was zapytać, bo nikt z was nie pracuje w szkole i zawsze łatwo komentuje się, kiedy nie jest się w szkole, żebyście tak zamienili, na chwilę sobie zamknęli oczy i pomarzyli, że jesteście nauczycielami, choć nie wiem, czy to jest może w dzisiejszych czasach marzenie, ale na pewno bardzo ciekawa perspektywa dla osób, które nie pracują w szkole. I tak wymyślili jeden
pomysł, który mógłby usprawnić system naszej edukacji, który mógłby właśnie lepiej rozwijać kompetencje społeczno-medialne. Co mogłaby zrobić polska szkoła, gdybyście wy nią zarządzali, żeby te kompetencje społeczno-medialne stały na lepszym poziomie? Znaczy, ja się nie będę bawił w wymyślanie. Ja w 2018 roku miałem okazję być na wizycie studyjnej w Stanach i wtedy nas obwozili po różnych inicjatywach, w których młodzi ludzie uczestniczyli i miałem okazję brać udział w lekcji edukacji medialnej, nazwanej Wprost, gdzie młodzi ludzie w czasie tej lekcji, na której byłem, znowu to nie była 45-minutowy sprint, tylko 1,5-godzinna praca projektowa w mniejszych grupach, właśnie śledzili fake newsy. Tak? Później musieli nagrać krótki filmik, który raz pokazywał różne odcienie tego fake newsu, który plot twist już dostał i zaczął się zmieniać i pokazać źródła. Więc myślę, że no, kiedy ja chodziłem do szkoły, na informatyce było klik, łapanie literek i jakieś takie rzeczy. Natomiast mam wrażenie, że teraz, nie wiem, dzieci dużo bardziej są obyte i z komputerami, i z telefonami i jakby ta edukacja szkolna w momencie wejścia w procesy edukacyjne no, powinna startować trochę z innego poziomu. Więc też myślę, że tutaj jest przestrzeń, żeby trochę zmieniać ten model tego na informatyce, na technologii informacyjnej, czy właśnie na edukacji medialnej powinniśmy tych młodych ludzi uczyć. To ja bym dodała, że to nie powinno być po pierwsze tylko na edukacji medialnej, bo wtedy znowu oddzielamy ten świat mediów od całego naszego społecznego świata. Myślę, że przede wszystkim dużym problemem jest odbodźcowanie nauczycieli i danie im przede wszystkim przestrzeni na pracę, która nie jest tylko siedzeniem w klasie i nauczaniem, bo to jest problem wielu nauczycieli, że to, za co im płacą, to jest to ileś godzin, które muszą spędzić w klasie, a nikt już nie myśli o tym, że po pierwsze to jest przygotowanie lekcji, ale też dogonienie świata często. Ja prowadzę obecnie taką kampanię edukacyjną, nazywa się Akcja Tron. Serdecznie Państwu polecam, jeśli pracujecie w szkołach, można wygrać remont szkolnej łazienki, bądź też przedszkolnej. Jak analizuję, kto kiedy się zgłasza, to są nauczyciele, dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy i psycholożki. To są bardzo często godzina 23, 24, północ. I ja tak się zastanawiam, jak ci ludzie, jak ci nauczyciele funkcjonują, jak oni o północy zamiast siedzieć w domu, odpoczywać, spać, zajmować się własnymi dziećmi, jeszcze muszą, chcą, czują taką potrzebę, angażują się w różne dodatkowe projekty pozaszkolne. Najprawdopodobniej często wiele osób robi to dlatego w godzinach domowych, bo ma lepszy sprzęt, którego nie ma w szkołach, bo często nauczyciele, proszę mnie poprawić, jeśli jest inaczej, ale nauczyciele, którzy nie są informatykami, nie mają komputerów, z których mogą korzystać, a większość programów, większość organizacji pozarządowych, z którymi pracują, no jednak wymaga już coraz bardziej zgłoszeń internetowych, więc bardzo często muszą to robić w domu. Więc i myślę, że jednym z takich problemów to jest właśnie to, po pierwsze niedofinansowanie, ale też przebodźcowanie tych wszystkich nauczycieli, osób, które pracują w szkole, zbyt duża liczba zadań, które oni mają, no i właśnie wyciąganie kompetencji medialnych i tylko do zajęć z informatyki, zajęć, nie wiem, WOS-u, a nie szukanie tych przestrzeni w innych lekcjach, ale też właśnie bardzo krótkotrwałe projekty, bo najczęściej to jest tak, że to są organizacje pozarządowe, które przychodzą do nauczycieli i chwała Bogu, że one są, ale to są właśnie bardzo projektowe zadania. Jakby nikt nie prowadzi nauczycielek w sposób ciągły, czyli mam troszkę wiedzy, ale nie mam całej tej historii, nie mam całego takiego holistycznego spojrzenia na to, w jaki sposób ja mogę właśnie te nowe media wykorzystywać i jak ja bym w ogóle chciała je wykorzystywać do pracy, bo znowu mówimy o uczeniu narzędzi, a nie uczymy o tym, jak i po co tych narzędzi uczyć, jak i po co wykorzystywać. Ja jestem ciekaw spojrzenia Magdy, która miała to ze szkołami. Czyli tak, ustalmy jedno, ja będę mówić o idealnej rzeczywistości, a nie realności nauczyciela, który musi gonić podstawę programową i musi zrealizować pewne rzeczy. Gdybym miała tę przestrzeń
i mogła coś takiego wymyślić, to chciałabym włączyć uczniów, uczennice w prowadzenie lekcji i w przygotowywanie materiału, czyli nagrywania krótkich filmów, prezentacji, weryfikowania informacji. Myślę, że tak, natomiast no, w każdym przedmiocie. I myślę, że mamy przestrzeń, żeby to zrobić tak naprawdę w każdym z naszych przedmiotów, od fizyki, biologii, chemii, geografii po inne przedmioty, żeby móc żeby mogli z wykorzystaniem sztucznej inteligencji przygotować, Piotr wspominał, podcasty na przykład, filmiki, różne formy dotyczące prezentowania treści, ciekawe prezentacje, potem móc to przefiltrować przez grupę docelową, czyli ich kolegów i koleżanki, spytać się, co się udało, czy to było jasne, czy to było czytelne, zastanowić się nad tym, jak wyglądał proces weryfikowania informacji zebranych na tę prezentację, czyli przejść taką ścieżkę. Dla mnie to byłaby szkoła idealna. A potem na przykład robiliśmy w projekcie 5 kluczy bezpiecznego świata w internecie, mieliśmy te escape roomy. 5 różnych tematów, od sextingu, po cyberbullying, po fake newsy. I tam dzieciaki, to były dzieciaki akurat klas młodszych, były zachwycone, że włączyliśmy takie elementy, są takie gry darmowe, typu krecik. Krecik wyłania z kopca głowę i w tego krecika się strzela. I okazuje się, że można wykorzystywać to też w działaniach edukacyjnych, przypisując tym krecikom jakieś słowa. I myśmy wprowadzili to, prosta gierka, do tego, że słowa pozytywne, słowa negatywne związane ze zjawiskiem. I masz strzelać w te słowa negatywne, zostawiać pozytywne i zbieraj punkty. I okazało się, że to takie proste narzędzie, a można to wykorzystać w języku angielskim, w różnych tematycznych rzeczach, czyli wykorzystanie gry prościutkiej, z darmowych zasobów do realizacji przedmiotów. Od razu będzie to większe zainteresowanie uczniów i chęć też takiej rywalizacji, wprowadzenie grywalizacji, gdybym mogła coś takiego zaproponować. Wydaje mi się, że to mogłoby się sprawdzić. Mocno kontrowersyjnie tutaj ze strzelaniem do krecików. Myślę, że tutaj ja już byłem na zebraniu rodziców. Już dobrze, nie do bobrów. Ale dobrze, miało być trochę kontrowersyjnie. To ja jeszcze za chwilę, bo już słyszałem głosy, więc za chwilę Państwu oddam mikrofon. To już takie ostatnie pytanie, troszeczkę nawiązujące do tego, co się dzieje. Cały świat mu odmienia słowo sztuczną inteligencję, AI, ChatGPT i inne narzędzia. To teraz ja podam prompt, a chciałbym, żebyście wy się trochę zamienili w takie narzędzie AI-owe i odpowiedzieli taką jedną radę dla osób, które chcą realizować projekt z dziećmi i młodzieżą w zakresie kompetencji medialnych. Gdybym ja taki prompt napisał do was, że jesteście doświadczonymi, bo jesteście doświadczonymi praktykami w tym zakresie, to jaka byłaby wasza odpowiedź? Jedna rada dla osób, które chcą realizować projekty z zakresu, projekty rozwijające kompetencje społeczno-medialne. To ja chętnie, Bardzo proszę. Pierwsze. Zapytaj młodzieży, czego potrzebuje, a nie filtruj tego przez własną percepcję i własne postrzeganie rzeczywistości, bo możesz się bardzo zdziwić. Bo młodzież, dzieci mogą być mądrzejsze niż o tym myślimy, a mogą mieć braki wiedzy, która wydaje nam się oczywista, że ją posiadają. Więc spytaj, jeszcze raz spytaj i wtedy zrobisz ciekawy, atrakcyjny projekt, w którym uczestnicy będą chcieli i uczestniczki będą chciały brać udział. Ja myślę, że wrócę do tego swojego po co. Robiąc projekt dotyczący kompetencji medialnych, zawsze zastanawiam się, po co w ogóle ten projekt robisz. Uczenie narzędzi nas nie uczy pisać po to, żebyśmy umieli pisać, tylko po to, żebyśmy umieli się kontaktować, komunikować. Czyli zawsze tworząc projekt zastanawiam się, po co go w ogóle musisz tworzyć i po co ci młodzi ludzie muszą mieć te umiejętności. I właśnie rozmawiaj z tymi młodymi ludźmi, no, jak oni to rozumieją i cały czas bądź z nimi w kontakcie, rozmowie, ale jednocześnie pamiętaj, że to ty jesteś dorosłym i to ty jesteś dorosłą, to jesteś odpowiedzialny za to wszystko, co się wydarzy i musisz za to wziąć odpowiedzialność właśnie na różnych poziomach, poziomie umiejętności, ale też bardzo mocno poziomie tym psychologicznym i społecznym. No tak, to ja tylko wzmocnię, że bądź mądrym dorosłym w tym projekcie. Słuchaj i usłysz.
a nie tylko pytaj. No i gdzieś w tym wszystkim no pamiętaj o dobrostanie tych młodych ludzi, także że nie, trochę to, co powiedziałeś, jeżeli ktoś nie chce, to nie musi. I to jest w porządku. Ja bym to dała i pamiętaj o swoim dobrostanie też, bo o tym też zapominamy jako osoby pracujące z młodymi ludźmi. To jest bardzo ważne, żeby myśleć o ich dobrostanie, ale no nie ukrywajmy, praca z młodymi ludźmi może być wypalająca. Branie na siebie wszystkich emocji, które są, to może być mocno problematyczne. Często o tym też zapominamy, więc myślę też ten supervising, który często w projektach się pojawia, osób, które pracują z młodymi ludźmi, myślę, że jest bardzo ważny. Ja bym, jeśli mogłabym, zajmę 2 minuty, bo obiecałam wam dykteryjkę o mojej podróży pociągiem i po prostu wybuchnę, jeśli wam tego nie opowiem. Ostatnio często jeździłam Intercity i trafiłam akurat na młodych ojców, z którymi podróżowałam w przedziale, którzy rozpoczęli dyskusję o tym, zakazać internetu, zakazać social mediów dzieciom, czy nie zakazać, czyli to coś, ta dyskusja, która się toczy w związku z Kanadą, czyli zakazujemy prawnie. Ja przy tych radach uważam, że zakazywanie nie ma żadnego racji bytu, a wręcz nakręci negatywne i patologiczne zjawiska. My musimy pokazywać, jak mądrze korzystać z mediów społecznościowych, jak mądrze funkcjonować w tej rzeczywistości, bo zakazywanie nie ma większego znaczenia. I podam przykład. Ci panowie akurat pili alkohol w tym naszym przedziale, że było ciekawie, ale bardzo kulturalny i miły sposób. I zaczepił nas pan konduktor, który powiedział, że przepraszamy, ale panuje całkowity zakaz picia alkoholu poza warsem w przedziałach. Na co panowie się specjalnie nie przyjęli i nadal pili ten alkohol w bardzo miły i kulturalny sposób. A potem się rozpoczęła dyskusja o tym, że należy zakazać korzystania z internetu. Mówię, proszę pana, ale pan właśnie łamie przepisy. I ja, gdybym była taka praworządna, to powinnam pana zgłosić do konduktora i powinien pan zostać wydalony z pociągu za picie alkoholu. I być może, gdyby pan pił ten alkohol w sposób niekulturalny, awanturował się i zakłócał moją podróż, to bym to właśnie zrobiła. Ale z racji tego, że korzystał pan z tego alkoholu w sposób świadomy i kulturalny, to mi to nawet bardzo nie przeszkadzało. Wiem, że alkohol to jest taki trudny temat, być może nie powinien teraz padać, ale to pokazuje o tym, że pewne rzeczy są dla ludzi, pewne rzeczy są dozwolone przez prawo, tylko trzeba wiedzieć, jak z tego korzystać. I to powinna być taka puenta tego naszego spotkania. I jeszcze jedna rzecz. Mówiłam, że projekty dotyczące młodych ludzi, super, ale pamiętajmy o tym, że oni nie żyją w bajce i żyją w jakiejś rzeczywistości. Mają rodziców i mają szkołę. W przypadku młodzieży zagrożonej wykluczeniem, ta rodzina, która powinna zapewnić pewne wzorce, pewną bazę, pokazać, co jest dobre, co jest złe, jak filtrować rzeczywistość, nie do końca funkcjonuje. I to podam przykład już taki zupełnie na koniec. Robiliśmy projekty w świetlicach socjoterapeutycznych, w ośrodkach socjoterapeutycznych. I rozmawiałam z nauczycielami, pedagogami. Super, my pracujemy z tą młodzieżą przez cały rok, przez cały semestr, po czym ona wraca na wakacje do domu i musimy zacząć od początku jeszcze raz. I jak nie zaczniemy tworzyć projektów kompleksowych, włączających całe środowisko młodego człowieka, to będzie nam bardzo trudno pewne zmiany przeprowadzić. Okej, czyli razem powinniśmy działać, oświata, rodzice i organizacje pozarządowe. Tak, i tym chciałbym zachęcić Państwa do zabrania głosu. Czy jest ktoś, kto chciałby tutaj zadać pytanie, bądź wypowiedzieć się w tym obszarze, w którym rozmawialiśmy? Jeżeli nie widzę głosów z sali, to ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Tak jak mówiłem, osoby, które zostały zapisane, zostanie wysłany mail z prezentacjami tutaj i z kontaktami, bo w prezentacjach były kontakty do naszych prelegentów. Dziękuję tutaj już nieobecnemu Piotrowi, Pawłowi i Ani za podzielenie się swoimi doświadczeniami, wiedzy i Magdzie, która się włączyła tutaj w dyskusję. Bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnych inicjatywach Fundacji Prokultura, która hasłem Włączamy cyfrowo włącza. Tutaj oddam na koniec, jak i na samym początku, głos Magdzie, którą poproszę o takie oficjalne zamknięcie naszego spotkania. Ojejku, oficjalne zamknięcie, więc ja bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo z nami wytrwali. Życzymy bezpiecznego powrotu do domu. Zapraszam oczywiście do skontaktowania się z Fundacją Prokultura. My też działamy tutaj lokalnie w Warszawie, więc jesteśmy otwarci na różne projekty. A tak, machają do mnie dziewczyny. Bardzo prosiłabym, w tych teczkach, które Państwo dostaliście, była ankieta.
Wiecie, jak to jest organizować projekty, że poza listami obecności do tych wskaźników my potrzebujemy te nieszczęsne ankiety. Będziemy ogromnie wdzięczni, jeśli Państwo nam je oddacie przy tym stoliku przy wyjściu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Bezpiecznego powrotu do domu.